Poznajcie krainę wulkanicznej energii i lazurowego spokoju. Sycylia, perła Morza Śródziemnego. Legenda, którą pisze samo życie. Antyczne teatry i miasta wyrzeźbione w kamieniu. Olśniewający barok. I tłoczne targowiska. I turyści, którzy czerpią pełnymi garściami z tych uroków. Przepiękne zabytki, Pyszne jedzenie. czy słoneczne plaże, takie jak ta. Zapraszamy na Sycylię. Sycylia. Wyspa skarbów. Na lądzie i pod wodą. Czas odkryć jej najpiękniejsze oblicze. Ruszamy. Sycylia. W głąb historii i krajobrazów. Taormina. Przed nami wizyta w kolejnym, niezwykłym miejscu na Sycylii. Czas odkryć perłę tej wyspy. To słynna Taormina. Miasteczko położone jest na zboczu wzgórza Monte Tauro, nad Morzem Jońskim. Oferuje zarówno górskie widoki, jak i piękną linię brzegową położoną u ich podnóża. Współcześnie rozkwit Taorminy nastąpił w XVIII wieku dzięki bogatym gościom. Miejscowość stała się ulubionym miejscem arystokratów, magnatów i artystów z całej Europy. Taormina została założona już w IV wieku przed naszą erą. Na przestrzeni wieków była pod panowaniem wielu władców i krajów. Największy wpływ jednak na miasto wywarli Grecy, Rzymianie, Arabowie i Normanowie. Ostatecznie w XIX wieku Taormina stała się częścią Królestwa Włoch. Dziś, będąc częścią Republiki Włoskiej, zachowuje jednak wyraźne ślady swojej różnorodnej i bogatej historii. Niezmiennie cieszy się wielkim zainteresowaniem turystów z całego świata. Taormina w swoim uroku jest idealnym miejscem, gdzie można oddać się dolce far niente, czyli słodkiemu lenistwu. O ile oczywiście tysiące odwiedzających pozwolą Wam na ten spokój. Usytuowanie Taorminy pozwala wyodrębnić jej dwie główne części. Tę dolną, położoną w pasie nadmorskim, oferującą wypoczynek na plażach, oraz część górną, rozciągającą się na wzgórzu z największymi zabytkami. Pomiędzy nimi można przejść pieszo, choć spacer, zwłaszcza latem, może być dość męczący z powodu upału. Można przejechać samochodem, wybrać transport autobusowy lub też wybrać opcję według nas najbardziej atrakcyjną, czyli kolejka linowa. Pozostawiamy więc auto na dole i tu polecamy parking podziemny. Udajemy się w kilkuminutową podróż wagonikiem, która dostarcza niezapomnianych wrażeń. Jest powitaniem z pięknymi widokami, które raczą nas w Taorminie. Wędrówkę Starym Miastem w Taorminie rozpocząć należy od jednej z dwóch głównych bram. Od północy to brama Messyńska, a od południa brama Katańska, do której dotrzemy, przebrnąwszy przez Stare Miasto. Po przejściu przez XVI-wieczną Porta Messina wkraczamy na ulicę Corso Umberto. To oś taormińskiego Starego Miasta. Na wąskiej uliczce tłoczą się w sezonie tysiące turystów, którzy też w pewnym sensie dodają uroku temu miejscu. Korzystać mogą z niezliczonej ilości kawiarni, lodziarni, barów, sklepów z pamiątkami i butików z odzieżą. Na początku naszej wędrówki mijamy Pałac Corvaja, uważany za jedną z najwytworniejszych rezydencji arystokratycznych na Sycylii. Najstarszą część stanowi wieża wybudowana przez Arabów około X-XII wieku, wokół której powstały kolejne części. W XV wieku obradował tu parlament sycylijski. Teraz to miejsce informacji turystycznej i organizowania wystaw. Za Pałacem Corvaja, nieco w ukryciu, znajduje się Odeon.
Mały rzymski teatr. Jest tak wciśnięty w zabudowę, że niektórym ciężko go odnaleźć. Niegdyś służył jako miejsce kameralnych przedstawień muzycznych i literackich dla 200 gości. Jego powstanie sięga XXI roku przed naszą erą, gdy Taormina stała się kolonią wojskową pod rządami Cezara Augusta Oktawiana. Został odkryty w XIX wieku. Wychodzimy za Odeon i tuż za rogiem podziwiamy już kościół świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Jego prostota na zewnątrz kontrastuje z bogatym wnętrzem. Wybudowany w XVII wieku kościół został wzniesiony na ruinach teatru Odeon, który oglądaliśmy przed chwilą. A jeszcze wcześniej na ruinach świątyni poświęconej Afrodycie. Wewnątrz kościoła widać odkryte pozostałości fundamentów. Wnętrze świątyni jest kameralne, ale pełne uroku. Centralne miejsce ołtarza stanowi obraz przedstawiający świętą Katarzynę Aleksandryjską. Podążamy dalej, ulicą Corso Umberto. Jakby w połowie traktu Starego Miasta w Taorminie pojawiamy się na największym i najokazalszym placu w tym mieście. To plac 9 kwietnia. Miejsce oddziela grecko-rzymską część miasteczka od średniowiecznej. Atrakcji tu tyle, że trudno powiedzieć, na czym należy się skupić. Przede wszystkim jest tu jeden z najpiękniejszych widoków na Morze Jońskie. Tak naprawdę plac 9 kwietnia to jeden wielki taras widokowy. Spoglądając w stronę zabudowań, wzrok od razu przyciąga średniowieczna wieża zegarowa z XII wieku, stanowiąca też bramę środkową Starego Miasta. Zanim jednak udamy się tą bramą w dalszą wędrówkę, kierujemy się teraz na okazałe schody. Te wprowadzają nas do kościoła świętego Józefa. Świątynia pochodzi z XVII wieku. Wnętrze kościoła jest stosunkowo niewielkie, ale bogato zdobione, co podkreśla barokowy charakter budowli. Całość otoczona jest rzeźbionymi ornamentami oraz detalami w złoceniach. W sezonie jest tu naprawdę tłoczno. Na placu 9 kwietnia stoi też dawny kościół świętego Augustyna, dziś siedziba Biblioteki Miejskiej. Ponownie ruszamy w wędrówkę ulicą Corso Umberto. Ta doprowadza nas do kolejnego placu w Taorminie. To Piazza Duomo, czyli plac katedralny. Jest skromniejszy niż plac 9 kwietnia, ale nie pozbawiony zabytków. Po środku placu znajduje się fontanna di Piazza Duomo, wybudowana w 1635 roku. Wody jak na fontannę tu niewiele, za to sporo kamienia. A na szczycie marmurowej rzeźby znajduje się posąg Centaura, który w tej wersji jest wyjątkowy, ponieważ przedstawia postać kobiecą. To antyczny symbol Taorminy. Pół kobieta, pół byk z koroną na głowie trzyma kulę ziemską w jednej ręce, a strzałę w drugiej, co ma symbolizować władzę i ochronę miasta. Stojąca po drugiej stronie placu Piazza Duomo, XIII-wieczna katedra świętego Mikołaja z Bari przypomina bardziej średniowieczny zamek niż kościół. Katedra była wielokrotnie przebudowywana w XV, XVI czy XVIII wieku. Powstała na ruinach małego średniowiecznego kościoła. Do budowy kolumn katedry użyto różowego marmuru z Taorminy. Wnętrze jest raczej proste, wręcz surowe. Uwagę zwraca zwieńczenie świątyni. Nie ma tu sklepień czy kopuł, za to okazały drewniany strop z belkami. Spacer ulicą Corso Umberto w Taorminie kończymy w bramie katańskiej, zamykającej Stare Miasto od strony południowej.
Tuż obok zaglądamy do XIV-wiecznego małego kościółka świętego Antoniego. A w środku, i tu zdziwienie, zamiast tradycyjnego wystroju obejrzeć można ogromną szopkę bożonarodzeniową, wpisaną w widoki Taorminy. Trochę to dziwne, zwłaszcza w upalny letni dzień. Upał doskwiera wszystkim zwiedzającym Stare Miasto w Taorminie. Gdzie można szukać chłodu? Przyjemny cień w otoczeniu roślin znajdziecie w ogrodzie publicznym, zwanym też parkiem miejskim lub też ogrodem Florence Trevelyan. Angielska arystokratka mieszkała tu na przełomie XIX i XX wieku i założyła ten bogaty w różne okazy roślinny ogród. Znajdują się tu też budynki w stylu wiktoriańskim, ale przede wszystkim znajdziecie tu kojący w tym dość gwarnym miasteczku spokój. Do tego także widoki. Czy to na Etnę, czy na wybrzeże, ale też widok na dworzec kolejowy w Taorminie. Wysiadający tu z pociągów pasażerowie od razu witani są przez morski brzeg. Przechadzając się uliczkami Taorminy napotkacie często na słynne sycylijskie symbole, z których tworzone są ozdoby czy pamiątki. To Trinacria, meduza o głowie kobiety, której 3 odnóża oznaczają najbardziej wysunięte przylądki Sycylii. Ma przynosić szczęście i odpędzać złe duchy. Sycylijskie ceramiczne szyszki sosnowe przedstawiają symbol płodności i pragnienie dużej rodziny. To już tak zwane teste di Moro, czyli głowy Maurów. Legenda mówi o młodej dziewczynie z Palermo, która zakochała się w Maurze, jak nazywano mauretańskich marynarzy. Gdy odkryła, że ma on żonę i dzieci, w rozpaczy obcięła mu głowę i użyła jej jako donicy na bazylię. Roślina rosła bujnie, bo podlewała ją swoimi łzami, a historia zainspirowała rzemieślników do tworzenia ceramicznych donic w kształcie głów, które stały się symbolem Sycylii. Wersja mniej romantyczna brzmiała, że dziewczyna pochodziła z arystokratycznego rodu i gdy w końcu przyłapano ją na romansie, to oboje zostali ścięci, a ich głowy wystawiono obok siebie na balkonie jako przestrogę. Jedno jest pewne, 2 głowy i bujne rośliny. Czas pojawić się w najsłynniejszym symbolu Taorminy. No, nie tak od razu, trzeba odstać swoje. Doradzamy więc kupcie bilety online i będziecie mogli ominąć tę najdłuższą kolejkę. Pojawiamy się w pochodzącym z III wieku przed naszą erą Teatrze Greckim w Taorminie. Teatr antyczny w Taorminie to drugi co do wielkości starożytny teatr na Sycylii po Syrakuzach. Zbudowany przez Greków i później przebudowany przez Rzymian. Pierwotnie teatr służył do wystawiania greckich sztuk, a w czasach rzymskich adaptowano go na arenę do walk gladiatorów i polowań na dzikie zwierzęta. Półkolista widownia o średnicy około 109 metrów mogła wypełnić się nawet 10 000 widzów. Do dziś zachwyca precyzją konstrukcji i doskonałą akustyką, dzięki której każdy dźwięk był słyszany nawet w najwyższych rzędach. A właśnie z tych najwyższych rzędów są najlepsze widoki. Wprawdzie jest się najdalej od sceny, ale podziwia się cały amfiteatr i to, co za nim. Grecy pomyśleli, że doskonałym tłem sztuk będzie widok na Etnę i Morze Jońskie. Także i współcześnie teatr jest miejscem licznych wydarzeń kulturalnych, koncertów, spektakli czy festiwali. Łukasz już czeka na tarasie restauracji przy koronie amfiteatru. Polecamy skorzystanie, bo tam widoki są najlepsze. Antyczny teatr grecki w Taorminie jest jednym z najbardziej malowniczych w całych Włoszech.
Jeśli starczy Wam siły i czasu, możecie wspiąć się jeszcze wyżej. Na szczycie wzgórza znajduje się Castello di Taormina, średniowieczna forteca, która przypomina o strategicznym znaczeniu miasta w przeszłości. Komu jeszcze mało podróży w górę, to na sąsiednim wzgórzu nad Taorminą wznosi się Castelmola, malutkie miasteczko, wręcz nierealnie zawieszone na wysokiej skale. Oczywiście nie musicie tam się wspinać pieszo, choć można, bo jest specjalny szlak, ale można też dojechać autem, a potem czeka Was krótki spacer ostro w górę. Wprawdzie na zboczu góry stworzono windę, ale podczas naszej wizyty była nieczynna. Mieszkańcy nie mają tu łatwego życia przemieszczając się, ale widoki jak nigdzie indziej. Przenieśmy się teraz w dół, do podnóża wszystkich tutejszych wzniesień. Tak jak mówiliśmy, Taormina oferuje także korzystanie z uroków wybrzeża, plaż, zatoczek. Ale jest tu też urokliwa wysepka. To Isola Bella, czyli po prostu piękna wyspa. Czasem jest całkowicie wyspą, czasem jednak połączona jest z lądem wąskim przesmykiem. To zależy od poziomu wody. Zazwyczaj można do niej dotrzeć brodząc po kolana w morskiej wodzie. Polecamy przy tej okazji obuwie do wody, bo jeśli zapomnicie tak jak my, to może to wyglądać niezdarnie. Dno jest kamieniste. Isola Bella to jedna z wizytówek Taorminy. Nie zawsze była miejska. Bywała też własnością prywatną. Na przykład brytyjskiej arystokratki Florence Trevelyan, która, przypomnijmy, założyła tu ogród miejski, który oglądaliśmy. Isola Bella w końcu została wystawiona na sprzedaż w 1990 roku i kupił ją region Sycylii. Utworzono tu chroniony obszar przyrodniczy. Żyje tu kilka gatunków ptaków i rodzajów jaszczurek. Wstęp dla ludzi jest płatny. Pobyt na plaży przy pięknej wyspie jest bezpłatny, a widoki na nią bezcenne. Oglądanie tutaj przedstawień z jednoczesnym widokiem na morze i Etnę jest niesamowite. To prawda. Jest przepięknie. Kończymy tutaj nasz pobyt w kolejnym sycylijskim mieście. Taormina to miasto, które zachwyca na każdym kroku. Od majestatycznych widoków, przez starożytne zabytki, po romantyczne zakątki. Spacerując jej ulicami, można poczuć ducha przeszłości i urok Sycylii w najlepszym wydaniu. Można tu wybrać się na jednodniową wycieczkę, ale najlepiej spędzić tu 2-3 dni. To prawda, że w sezonie jest zalana turystami, dla wielu też droga, ale wydaje się obowiązkowym punktem do odwiedzenia na mapie Sycylii. Taormina to miasto, które łączy w sobie piękno natury, bogactwo kultury i niepowtarzalny włoski klimat. To już pora, by odwiedzić kolejne wyjątkowe miejsca na Sycylii.